Siemanko, Porsche dzisiaj, prosiaczek. No będzie tu zaraz panika, że SUV, ale naprawdę auto się dzielnie broni. W dzisiejszym filmie Makanik pierwszej generacji, rocznik 2017, także jeszcze jest to taka, powiedzmy, wcześniejsza wersja, a jako iż jest to po prostu Porsche Macan. Bez S, czy bez dopisku GTS, czy turbo. Mamy tutaj 2.0 turbo pod maską. Maszyna jest na sprzedaż, ma najechane 117 000 kilometrów, także niewiele. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu i dziś przyjrzymy się jej z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Okej, jest to bazowa wersja, ale całkiem elegancko, tak można powiedzieć, skonfigurowana. No i no cóż, jako iż dziś badamy performance tego samochodu również, to myślę, że program od CompSport na 303 konie mechaniczne no siada tutaj jak najbardziej. Ale wiecie co, tak się mówi, może Makanik 2.0 turbo, a kurczę, to jest pierwsza generacja Makana, bo druga jest już elektrykiem. I co wy na to? W ogóle jeśli chodzi o SUV-y w Porsche, to bardzo ciekawy temat, bo najpierw mieliśmy Porsche Cayenne. No niektórzy powiedzą, że przecież to nie jest prawdziwy Porsche. Kurczę, gdyby nie Cayenne, to może i Porszaków by dzisiaj nie było. No i jeśli jesteśmy przy SUV-ach, do Cayenne'a dołączył później właśnie Makanik. Mniejszy, bardziej kompaktowy, chyba taki nawet żywszy charakterem, chyba nawet bardziej taki porszakowaty. O, tak jak wspomniałem, ten wóz, ten egzemplarz został wyprodukowany w 2017 roku, a w 2017 roku sprzedaż Makana chyba była największa procentowo w Porsche, bo jeśli tak spojrzymy na sprzedaż, to 40% Porszaków to właśnie były Makaniaki. Super wozik, nawet w wersji bazowej. Kiedyś miałem do czynienia z Makanem GTS, no ale to już była topowa wersja. Po lifcie właśnie GTS-ik był odpowiednikiem turbo jakby. Przed liftem była topowa turbo. Maszyna w skrócie oparta jest na płycie podłogowej Audi Q5, jednak no Porsche tutaj wprowadziło sporo zmian swoich. Przede wszystkim zmiany są w zawieszeniu. W ogóle piękne, mamy tutaj 21-calowe koło. Z przodu oponka 265/40, z tyłu szerokość 295. Ej, no pamiętajmy, mamy do czynienia z SUV-em, który waży no mniej więcej, to chyba trochę ponad 1800 kg, ma długości 4,7 metra. Macan jest o 10 cm krótszy od Cayenne'a pierwszej generacji. Także jest gabaryt, jest koło, jest buda, no i te 2.0 turbo pod maską, ale spokojnie, bez obaw, no przecież dzisiaj raceboxik też będzie. Ten egzemplarz doposażony jest w pneumatyczne zawieszenie, także możemy tutaj zmieniać sobie prześwit. Prześwit zresztą sam też się zmienia automatycznie w zależności od prędkości. Możemy zmieniać sobie sztywność. Taki Makanik świetnie się prowadzi. No Porsche odwaliło tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. Każdy Macan będzie miał napęd na wszystkie koła, ale no to już nie będzie jak w Audi. Jest tutaj coś podobnego jakby do Haldexa, ale jest to już napęd Porsche. Słuchajcie, dołączany, ale przez większość czasu auto napędzane jest na tylną oś, a przód napędza nas tutaj jakby, można powiedzieć, mniej intensywnie. Jeśli będziemy takim Macanem jechać ostro, to całkiem chętnie i staje się ono takie nadsterowne. Generalnie mimo gabarytu, mimo masy i tak dalej. Przecież jest to SUV, ale jest on chętny do zabaw. Mordeczka, no z tej perspektywy, jak tak patrzymy, no to w zasadzie ciężko jest rozróżnić Makana czy też Cayenne'a. W zasadzie, jak nie ma innych samochodów wokół, a tak widzimy w lusterku, jak się Macan zbliża, ciężko nam powiedzieć, czy jest to Cayenne, czy właśnie Makaniarz, Xenonik jeszcze tutaj, no jest to przedlift, ale w sumie jak się spali nam żarnik, no to z wymianą nie będzie problemu. Sporo tutaj mamy wlotów, centralnie są prawdziwe i tutaj jest to fejkowy wlot. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, jak olbrzymia jest tutaj maska. Patrzcie, błotniczek to jest w zasadzie tylko tutaj ten fragment, a maska, proszę, odtąd, zresztą później sobie otworzymy, no masakra. Ciekawe, czy otwiera nam się ona z reflektorami, czy reflektory chyba zostają. No, emblemacik. Porsche, duma. Ale wiecie co, to nie jest tak do końca, że ktoś kupuje sobie takiego Macana tylko dla znaczka Porsche. Znaczy, są też takie osoby oczywiście, ale po prostu to nie jest tak, że bierzemy takiego bazowego 2.0 turbo i po prostu, no mamy Porsche, bo jakieś tam Porsche jest. Nie, auto ma naprawdę sporo do zaoferowania. Wprawdzie nie ma jakiejś tam olbrzymiej mocy,
mocy, ale już w serii nawet ten samochód osiąga pierwszą setkę poniżej 7 sekund. Porsche to też bardzo fajne materiały wewnątrz, no i przede wszystkim też świetne prowadzenie. W zasadzie bryła Macana jest podobna do Cayenne'a Coupé, też jest coś takiego, niedawno weszło, pamiętam, też kilka lat temu. Lampy z tyłu, no potem widać najbardziej, że jest to przedlift. Po lifcie mamy tutaj po prostu jedną taką jakby wielką lampę. Dupka taka zaokrąglona, jest ok. 4 prawdziwe końcówki układu wydechowego, ale muszę Wam powiedzieć, że Macan naprawdę świetnie się starzeje. No patrzcie, auto 2017 rok, a w zasadzie w ogóle tego nie widać. Macan wciąż wygląda naprawdę świetnie i tak świeżo. Zajrzyjmy sobie do bagażnika. Klapa elektrycznie otwierana. Bagażnik ma bardzo regularne kształty, jest duży, ma 500 litrów pojemności, ale wiadomo, możemy sobie wyjąć tą półeczkę, no i przestrzeń bagażowa będzie też troszeczkę większa. Wprawdzie w Q5 bagażnik będzie większy, jak ściągniemy w ogóle roletę, no bo tutaj po prostu jest to taki trochę SUV coupé, troszeczkę tak. Zamykamy. O, jest taki, kurczę, porządny wag. I wejdziemy sobie do tyłu. Tutaj, jak widzicie, są czarne listwy. Też można spotkać Macany schromowanymi. Bardzo ładnie. Auto jest raczej elegancko skonfigurowane, no bo białe z zewnątrz, czarno-beżowe w środku, ma pneumatyczne zawieszenie, takie bardziej jakby komfortowe. Kanapa z tyłu. Świetna jakość tych skór, fajnie się je. Takie wszystko tutaj sprawia wrażenie porządnego, ale tak szczerze powiem, kojarzy mi się to wszystko tutaj też z Audi trochę, tak z generacjami, nie wiem, A6, C7 na przykład. Satynowe wstawki, tutaj mamy skórkę, tutaj jest miękko i tutaj jest, tu też jest miękko, no bardzo dobrze. Aż tej gąbeczki tutaj nie ma za wiele, ale jest to miękkie. No trzeba przyznać, że Macan nie ma może aż tak potwornej ilości miejsca z tyłu, ale wejdziemy sobie. Fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie, ja mam 198 cm wzrostu. Często bardzo to jest właśnie moja wina, że się nie mieszczę w samochodzie, nie wina samochodu. No to rocznik Czarnobyla, no tak wyrosłym, no kopyciarz. Ale na głowę znajdziemy tutaj miejsce, czarna podsufitka. Nawiewy, tutaj widzę chyba trójstrefowa klimatyzacja, albo po prostu jest jak w BMW, że ciepło-zimno ustawiamy, ale fajnie, że coś takiego jest. Ciekawe, że nie ma tutaj kieszonek za tylnym fotelem, ale w Porsche mogło być to w opcji. Porsche naprawdę wiele rzeczy może być w opcji. No pneumatycznego zawieszenia tutaj nie było, ale to jeszcze powiedzmy jest taki, wiecie, taki istotny element wyposażenia, ale coś takiego. Wiem, że w Caymanach chyba można było mieć manualną klimę albo nie mieć tempomatu. I jeszcze podłokietnik, normalny, prosty, uchwyty na kubki. I deska rozdzielcza, jest mega charakterystycznie. Widać od razu, że jest to Porsche. Jest prosto, klasycznie, w miarę elegancko, sporo przycisków jeszcze. Dobra, przejdziemy sobie do przodu. A taka ekskluzywna bułeczka, muszę przyznać, z tego Macana. Nie, fajny samochód, już nie gadajcie, że nie. Nie ma tutaj się do czego doczepić. Boczek drzwiowy z przodu jest tak jak z tyłu. No, jest w większości miękki. No, jest parę wstawek, wiadomo, to jest na przykład twarde. Czy tam jakieś blendy głośników. Nagłośnienie widzę jest tutaj seryjne, ale gdy tak wyregulowałem je dzisiaj sobie, no to muszę przyznać, gra tak wystarczająco, wiecie. No, ja nie jestem audiofilem, ale powiedzmy jest ok. Fotele i cyk. To muszę przyznać, jest bardzo mocna strona tego egzemplarza, bo są chyba fotele komfortowe, najlepsze jakie mogły być. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle możliwości regulacji, pompowania. Czy to tutaj tych boczków, czy tych w siedzisku. To nawet, proszę, jest regulowane. Bardzo ładnie jest to rozwiązane, tak schludnie powiedzmy. Fotele w tym samochodzie są naprawdę wygodne, ale chyba też na takie wyglądają. Wsiadamy do środka i tak tutaj z przodu mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jest naprawdę fajna. Kurczę, no ten fotel daje o sobie tutaj znać. Fajnie nas tak jakby otula nawet. Jest po prostu bardzo obszerny. Coś czuję, że w trasie dobrze by się tutaj jechało Macanem. Macan, proszę bardzo. To co? Odpalimy sobie może? Kluczyk też elegancki. I oczywiście po tej stronie. No tutaj nam będzie wyskakiwał taki oto błąd, że po prostu ciśnienie niby jest złe, ale wszystko jest ok. Na to nie patrzcie, po prostu właściciel chciał dobrze. Wczoraj wymieniał opony, no i serwis nie skasował mu tego błędu. Jakoś tutaj nie można tego zresetować, jak widzę. Znaczy można skasować komputerem, ale nie za pośrednictwem komputera pokładowego i tego całego tutaj menu. Widoczność z perspektywy kierowcy.
jest bardzo spoko. Czujniki parkowania przód-tył, ale dajmy sobie też wsteczny. No, to mamy kamerę cofania. Deska rozdzielcza, tutaj jest miękko. Cała jest w zasadzie miękka, tak, aż po podszybie. Tutaj również jest miękko. Tutaj nawet powiem Wam, że chyba to jest skóra. Tutaj jest... Mi się wydaje, że to jest skórzane. Wiecie dlaczego? Bo nawet ten element, a nie w tą stronę, jak otworzymy, to normalnie widać tutaj, jak skóra jest na to naciągnięta. Proszę, tutaj karty SD, CD, system multimedialny, to tak na szybko, no nie będziemy tutaj nie wiadomo co wyczyniać na tym ekranie. Proszę bardzo. Wszystko to jest mega proste. Home to jest taki główny nasz ekranik. My Screen. O, tu takie niby, takie jakby widżeciki. To chyba można sobie coś tutaj wybrać, żeby się wyświetlało. Map, jest tutaj system nawigacyjny. W Macanach mogło nie być nawigacji, ale chyba jeszcze tutaj nie ma Android Auto, z tego co widzę. Po lifcie chyba się pojawił dopiero. Czy to Macan, czy Panamera, Cayenne. Tutaj w zasadzie jest taki podobny troszeczkę układ. Z tym, że jeśli mowa o licznikach, w większości Porszaków jest 5 tarcz, a tu w Macanie są 3. Prędkościomierz do 280 km/h, obrotomierz centralnie, analogowe wskazóweczki, ale tutaj po tej stronie, no to moi mili, jest wyświetlacz LCD kolorowy. Bardzo fajnie to wszystko się prezentuje. Czekajcie, o, proszę bardzo. No, idziemy w dół, tutaj komputer pokładowy. Coś tu można zmieniać. O, to jest właśnie po napędzie. Tutaj widać właśnie, że w większości jedziemy napędzani na tylną oś. Ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodniczego oleju. Kierownica może i nie ma podcięcia, ale ma tutaj widnie bicepsiki, jest fajnie narysowana, ma gruby wieniec, takie oto ramiona. Wygląda według mnie ślicznie, tak klasycznie można powiedzieć. Nie mamy tutaj pakietu chrono. Z pakietem chrono byłoby tutaj tryby jazdy do wyboru. Tutaj możemy jedynie sobie sport nacisnąć. I pakiet chrono, no to tutaj byłby taki zegareczek. Ogólnie można to sobie dokupić i po prostu, żeby tu był zegarek chyba bez stopera, nie wiem, na AliExpress nawet są takie dostępne rzeczy. I z pakietem chrono, jeśli chodzi o przyspieszenie, no to Porsche podaje przyspieszenia właśnie dla wersji z pakietem chrono i bez, bo z pakietem mamy tutaj procedurę startową. W tym egzemplarzu, mimo iż pakietu nie ma, procedura po prostu z programem, z chipem została dograna. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, wszystko myślę tutaj jest jasne, podgrzewane fotele, amortyzacja jest coś tutaj na mięciutko robimy póki co. Proszę, tutaj regulacja prześwitu, cyk, nawet sobie obniżymy. Lane Assist, tutaj jakiś tryb off-road. Ja wiem, czy Macan jest takim autem off-roadowym. To chyba jest, lepiej niż kombi, albo Panamera by sobie poradził pewnie. Wejście 12V, uchwyty na kubki, podłokietnik, ale mięciutki podłokietnik, no i tutaj schowek na kabelki. I to jeszcze podsufitka, patrzcie, to jest w ogóle też podświetlone, widzę tak delikatnie, będzie nam się żarzyło w nocy. Dziwne miejsce na umieszczenie przycisku do wyłączenia Parktroniku. Dobra, co? Gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. A właśnie, muszę przyznać, że te przyciski bardzo fajnie wszystkie chodzą. Takie jest cyknięcie. Tak wiecie, z oporem fajnie. Aha, jeszcze gałęcjusz, skórka, plastik, jakieś chromowane wstawki. Nie jest to joystick normalny, prawdziwy lewar. Oj, to mi tutaj Audi chyba zawiało. I pod maską 2.0 turbo, moi mili. Jest to w zasadzie, można byłoby powiedzieć, 2.0 TSI, TFSI, coś takiego. Coś jak w Octavie RS, jak w Golfie GTI, tylko inaczej wystrojone przez Porsche. Z porszakowskim napędem, tak jak wcześniej wspomniałem, z skrzynią biegów od Porsche. PDK tutaj jest. A Porsche robi fajne skrzynie biegów. Dwusprzęgłówka. Zdecydowanie pomaga tutaj temu silnikowi. Ten silnik radzi sobie z tą budą, nawet nieźle. Ja nie mogę, zobaczcie, jaki transformer. Ogólnie powiem tak, jak na Porsche taki Macan jest dość tani w utrzymaniu. Naprawdę wiele elementów będzie tutaj pochodziło właśnie ze Skody, czy też z jakiejś golfizny z Volkswagena. No nie wiem, taki rozrusznik na przykład. No to jest normalnie plug and play z Golfa, czy z Macana, ale to jest ok, to jest zaleta tylko przecież, no co wy. I tak, w serii, w takim Macanie mamy 252 konie mechaniczne oraz 370 Nm. Ale tutaj jest to wszystko rozwiązane ciekawie.
prawie. Proszę bardzo, dolocik jaki. O matko święta, tędy idzie to wszystko. No, ciekawe. I tak, jeśli chodzi o przyspieszenie, taki Macan bez pakietu chrono według deklaracji producenta pierwszą setkę powinien osiągnąć w 6,7 sekundy. Jest to dla większości jak najbardziej wystarczający czas do setki. Jest to dynamiczny po prostu samochód taki. Jak doposażymy auto w pakiet chrono, no to Macanik będzie troszeczkę szybszy. No tutaj doposażony został pakiet Comp Sport. Silnik ma 303 konie mechaniczne oraz jakoś 436 Nm, coś takiego. Mamy dograną procedurę startową, no i przyspieszenie do pierwszej setki. Zapraszamy, raceboxik. A tego, że wszystkie przyspieszenia deklarowane przez producenta podawane są dla takiego Macana z oponami 235 z przodu, 255 tył i chyba 18 cali kółka, coś takiego, z najmniejszymi. Na większych kołach oczywiście będzie miał troszeczkę ciężej. Prędkość maksymalna, no z tego co tutaj widzę w ADAC, 229 km na godzinę. No jest to SUV, jest wysoki. No to tak po prostu musi być. Ale dobra, jak mamy tutaj 50 koni mechanicznych więcej, no to myślę, że prędkość maksymalna też będzie troszeczkę wyższa. Ciekawe, czy te 229 km na godzinę to kagańczyk? Wiem, że Porszaki lubią robić kagańczyki, takie wyższe nawet. Nie wiem, jak był tutaj robiony program, to myślę, że kagańczyk nawet jak był, to może i jest, ale jako w formie przykrego wspomnienia. Wsiadam za kierownicę i jadę za granicę. Próba autostradowa. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. No dziś bez soundchecku, bo wiecie, no tutaj grzecznie chodzi wydeszek. Znaczy grzecznie chodzi silnik, a raczej cicho pracuje wydeszek. Słychać ewidentnie, że jest to czterocylindrowa benzynka. No i dobra, tryb sport, czy usztywnić tak zawieszenie? Na 1 stopień. To co? Będziemy jechać. Myślę, że osiągi takiego Macana 2.0 turbo są wystarczające, a jeszcze po programie? Kurczę, symbolicznie poniżej 6 sekund do setki. Powiem więcej. W serii, jak mamy tutaj 6,7 sekundy, to są to osiągi mniej więcej Cayena S pierwszej generacji z V8 pod maską. 6-cylindrowe Cayeny pierwszej generacji wszystkie są wolniejsze. No a teraz... No, ciekawe jakie tutaj wyjdzie 100-200. Ze 22 sekundy, 23, coś takiego, no wyższe auto troszeczkę. Dobra, tutaj do 100 to nie możemy pogonić. I mamy boczny wiatr póki co. O, za tym bumpem. Depnijmy. No, fajny silnik, żeby go tutaj sprogramować. Rodzina EA888 trzeciej generacji, także naprawdę spoko. No i prawie 200 stóweczki. 22,16. I patrzcie, z bocznym wiatrem było praktycznie równo 0,1% tam nachylenie. Teraz odpuścimy. Jakbyśmy chociażby nie było wiatru, to jeszcze byśmy tutaj, myślę, sekundę urwali. No z wiatrem, no to poniżej 20 byśmy zeszli. No, nie no, 229 wpisane, ale no myślę na luzie tutaj powinniśmy taką prędkość osiągnąć. No i takie profilaktyczne depnięcie zróbmy sobie. Tak troszeczkę czuć wiatr, no jako iż jest to SUV. Dobra, 227 km na godzinę. To boczne wiatrzysko tutaj ostro daje się we znaki. O, jak tutaj jest na przykład takie okrycie po bokach drogi, no to od razu mamy takiego mini boosta. Ale przyznacie, z perspektywy kierowcy, jak tak patrzy się na tą deskę rozdzielczą, poważnie to wygląda, fajnie. Czekajcie, tutaj będzie jakiś pomiar 100-200? Nie wiem. Kurczę, o, X3 nowa. Dobra. Odcinek specjalny. Nie będę tutaj cisnął do dechy. Zobaczymy, co będzie.
Jezus Maria, ty, jeszcze na klimatyzacji włączonej. Trzeba będzie jeszcze raz w takim razie. Klimatyzacji coś tam może być różnicy. No i to jest naprawdę luźny Ryszard. Ten samochód się napędza. 220, 225 i się napędza. Ale tutaj ruch. Także nie możemy depnąć, no. No muszę tutaj ewidentnie odpuszczać. No i dzida. Czy to Q5 jest? Ale też pędzi? No 234 km na godzinę. Patrzcie jaki wyrównany wyścig. Ale pociągnęliśmy ją troszeczkę. Pociągnęliśmy. No i z bocznym wiatrem i lekko pod górkę i trzyma ten wóz 230 km na godzinę. Dobra, myślę, że tutaj będzie można odpuścić. Sprawdzimy sobie jeszcze prędkości obrotowe. Wyłączę tryb sport. I zawrócimy sobie i depniemy. Tutaj już polecimy spokojnie. Ale Q5 się fajna trafiła, no. To 140 km na godzinę i mamy 2400 obrotów równo. 120 to będzie 2000 gdzieś takie 56 i stówka, 7 bieg oczywiście, no to już co 1600, no nie wiem, 731. Dobra, jeszcze klimę tutaj włączmy. Troszkę niech maszyna odsapnie. Nie wiem, czy wiecie, ale często, jak mówię, widzimy się za chwilkę na przykład, bo jest ruch czy coś takiego, ja sobie zwalniam do 100, 110, 120 km na godzinę często i daję maszynie odsapnąć. W ogóle nie skasowaliśmy sobie zużycia paliwa, zaraz to zrobimy, jak depniemy w drugą stronę. Będzie to odpowiedni moment. Dobra, tutaj soundcheck jakiś? Soundcheck. No, myślę, że dałoby się tutaj nawet Pops and Banksy wgrać, chociażby to w ogóle nie pasowało, nie przystoi. Okej, no słychać te 4 cylinderki, ale nie jest to jakiś taki dźwięk, wiecie, rażący na przykład, rażący. Ej, ale prowadzenie tego samochodu, normalnie ten samochód, zobaczcie jak on w ogóle reaguje. Pięknie. Dobrze, ma tutaj nawet takie niskoprofilowe koła, jak na SUV-a oczywiście, jak na SUV-a. Sam nie wiem, Macan z takim 2.0 czy jakiś SUV z 2.0 turbo by się lepiej prowadził? Chyba ciężko by było. No dobra, wjeżdżamy na autostradę, ale tutaj no to już klimatyzację wyłączam. No i za chwilkę pomiar 100-200. Kasujemy zużycie paliwa. Reset. Science. No i jest OK. Dobra, i dzida. No tutaj tak po ukosie, lekko, bardziej z boku, ale tak po ukosie, no. Będzie poniżej 20. Ja już to czuję normalnie. No, 20,81. Jest OK? Jak najbardziej. No może tutaj, jak nic nie będzie, pod Szmyln, tu jest taka dobra górka. Oho, może być. Patrzcie. 248 km na godzinę według GPS-u, ponad 250 licznikowe. No to mi się podoba. No nie mówcie, że ten samochód nie jedzie, bo 2.0 turbo ma pod maską. O nie. Fajnie jest. Średnie zużycie paliwa 19,9. Ej, jak na SUV-a? Całkiem spoko. Tylko czy to jest w ogóle, nie wiem, maksymalna może wartość, jaką pokazuje tutaj
Makanik? Chyba tak może być, chyba tak może być. No nie, nieistotne. Mam nadzieję, że taki makanik wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego. Bardzo, bardzo fajny samochód. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. 248 km/h. 2.0 turbo.